Zacznę od tematu, który na Pana koncie na LinkedInie jest na samej górze, czyli Kingsman Finance. Jak się ma ten luksus w kryzysie i czy można się zdalnie tarzać w luksusie? Myślę, że tak, nie tylko zdalnie, bo bez przesady, no już nie siedzimy całkowicie zamknięci w domach. Jednak po pierwsze można chodzić do sklepów, a po drugie można online'owo różne rzeczy załatwiać, czyli robić zakupy, powiedzmy, online'owo i nawet sprowadzić coś z zagranicy. Jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny, bo tego dotyczy głównie działalność Kingsman Finance, choć nie tylko, ale głównie, no to dostęp do świata motoryzacji, do oferty, którą daje branża motoryzacyjna, jest bardzo duży, a jeśli chodzi o Kingsman, no to jest firma, która zapewnia komfort, jeśli chodzi o przeprowadzenie transakcji, bardzo dużo daje swoim klientom, pomaga im, wspiera ich w każdym momencie. Zresztą doświadczyłem tego również jako klient, kiedyś leasingując samochód właśnie poprzez Kingsman. Stąd ta nasza relacja, która trwa już dobrych kilka lat. Ja nie sądzę, żeby tutaj były jakieś kłopoty. Jeżeli ktoś chce kupić sobie Rolls-Royce'a, to zrobi, mimo że nie może polecieć, nie wiem, do Dubaju albo może, ale jest to ograniczone, on sobie załatwi tego Rolls-Royce'a. Nie wiem, jak ktoś chce kupić, nie wiem, zegarek wysokiej, z wyższej półki, z bardzo wysokiej półki, też to bez problemu załatwi. Ja pamiętam, jak mieliśmy kryzys ten sprzed dekady, tam 2008, 9, 10, pamiętam takie doniesienia, które mówiły a propos Rolls-Royce'ów i tych samochodów naprawdę już z najwyższej półki, że wtedy ich sprzedaż wzrosła, że po prostu nigdy wcześniej w historii nie kupowano tylu Rolls-Royce'ów, co wtedy. Drugi projekt, który Pan w tej chwili realizuje, to w telegraficznym skrócie. Skąd właśnie teraz ten pomysł na zrealizowanie go i jaki cel Panu przyświeca przy tej realizacji? Już Pani powiem, od kiedy mam kanał na YouTubie, czyli od wczesnej jesieni 2018 roku, szukam najlepszego pomysłu, najlepszej drogi na tym moim kanale na YouTubie. No i teraz jak to często bywa w życiu, że jest przewrotnie i różne rzeczy decydują o różnych decyzjach, to tak też się zdarzyło podczas pandemii. Nie mam pewności, ale jest bardzo możliwe, że gdyby nie pandemia, gdyby nie to siedzenie w domu, to nie wpadłbym na ten pomysł tego właśnie formatu, tego programu w telegraficznym skrócie. Ktoś mi to podsunął, któryś raz padło pytanie, czy nie mógłbym robić na moim kanale na YouTubie Teleekspresu. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie mógłbym, to jest niemożliwe i z różnych powodów i teraz nie będę już tego tłumaczył, po prostu przyjmijmy, to nie jest niemożliwe. Natomiast wpadło mi do głowy, że mogę zrobić jakiś wariant na temat, na bazie takiego pomysłu, czyli czegoś, z czym mój wizerunek jest mocno związany, czyli program informacyjny, krótko zwięźle na temat w dobrym rytmie. I pomyślałem, że mogę, oczywiście to nie będą newsy, tylko to będzie wariacja na temat, to będzie mój komentarz dotyczący różnych newsów z przymrużeniem oka. No i od słowa do czynu. No jak pomyślałem, tak zrobiłem. Teraz to jest tak, że jest ciekawe, jak to się wszystko zmienia. Być może kiedyś bym o tym nie pomyślał, ale z powodu tego, że tyle czasu się w online spędza w pandemii i tyle rzeczy się robi swoim smartfonem i w laptopie, na różne, tak jak my teraz rozmawiamy, to stwierdziłem, okej, nagram to sam. Na tym tle, które mamy teraz, smartfonem. Nagrałem to sam smartfonem i wrzuciłem na Facebooka. I to zażarło po prostu, a po iluś tam odcinkach doszliśmy do wniosku z moimi współpracownikami, że skoro tak, to dajmy to również na mój kanał na YouTubie, zobaczymy co będzie. Tam to tak kliknęło, po prostu zażarło, jak to się mówi. No właśnie, w ten sposób przechodzimy do kolejnego tematu. Media w kryzysie. Świat, który znaliśmy wcześniej, bardzo się zmienił na wiosnę tego roku. To już jest fakt i chyba już nikt nie myśli, że jest inaczej. Przy okazji w sytuacji, jaką mieliśmy w Polsce, mieliśmy swego rodzaju igrzyska mediów. Czy ta sytuacja kryzysowa, czy pomogła mediom, czy wsparła możliwości manipulacyjne mediów, czy wręcz przeciwnie?
No to bardzo ciekawy temat. Moje obserwacje są takie, że media takie mainstreamowe dały czadu, można powiedzieć. To znaczy dały czadu niekoniecznie w takim pozytywnym znaczeniu. Że bardzo dużo tam wyszło na jaw w tej ekstremalnej sytuacji. Teraz mówię raczej o pandemii. U nas nałożyła się polityka bardzo mocno, ale teraz to, co mówię, to mówię bardziej o pandemii, że, że po prostu ta sytuacja spowodowała, że media pokazały bardziej niż w takich regularnych okolicznościach swoją nie najciekawszą twarz, swoje takie oblicze niebezpieczne wręcz. To znaczy zaczęły nas nakręcać w tym strachu, w tej panice. Jak to media? No bo dają to, co się dobrze sprzedaje, a sprzedaje się to, co jest wyjątkowe i co jest nieoczywiste, co jest złe. Jest takie powiedzenie bad news is good news, czyli dla programów informacyjnych dobra informacja to zła informacja, no bo złą informacją można epatować i ona w ogóle ma rację bytu. No bo co będziemy pokazywać tam, że nie wiem, że trawa urosła. Co za informacja. Ale że ktoś spalił 10 hektarów trawy, no to jest informacja jakaś, powiedzmy. Podaję pierwszy, lepszy przykład z brzegu. No ale w takiej sytuacji, kiedy mamy też te media skomercjalizowane, one się rządzą pewnymi prawami, one zależą od wpływów z reklam, etc., czyli od oglądalności, klikalności, słuchalności, czytalności, więc one będą podkręcały sytuację i będą nakręcać nas, żebyśmy klikali, żebyśmy się bardziej bali, bardziej bojąc klikali, etc. No ale w tym wszystkim gdzieś się gubi pewna odpowiedzialność za zdrowie psychiczne odbiorców, więc jakie jest wyjście? No, trzeba mieć świadomość, żeby nie siedzieć w tych mediach non-stop, żeby się nie infekować, że to jest niezdrowe i każdy psycholog to zrobi i każdy psychiatra i psychoterapeuta powie to samo, co ja teraz mówię, to nic odkrywczego, ale nie wszyscy mają świadomość, że trzeba sobie dawkować, że trzeba sobie ograniczać, że trzeba być krytycznym odbiorcą. W związku z tym ten wpływ mediów na pewno był ogromny. Bardzo łatwo jest ludzi bardzo mocno przestraszyć, to się może wymknąć spod kontroli. Wszyscy jesteśmy bardzo mocno w świecie cyfrowym. Ten dystans się bardzo skrócił i zastanawiam się, czy to jest chwilowe zjawisko wynikające z tego, że nagle wszyscy na hura wskoczyli do internetu, czy to coś trwalszego, co może pomoże budować więzi społeczne. No tu by się powinien jakiś psycholog wypowiedzieć. To jest bardzo ciekawy temat, bo my przechodzimy taką szybki taki trening cyfrowy w związku z pandemią i podam przykład. Na początku, czyli zaledwie kilka miesięcy temu, ja, osoba, która bardzo dużo działała wcześniej w mediach społecznościowych, w nowych mediach, czyli człowiek mający do czynienia z różnymi technologiami i jakoś tam nadążający za tym, co się dzieje od strony technologicznej, kiedy przyszła ta pandemia nagle, ja sobie na początku nie potrafiłem wyobrazić, jak ja mam zrobić na przykład szkolenie online'owo. Bo to jest jakiś absurd. Ja raczej byłem nastawiony negatywnie. Ktoś mi zaczął tam wprowadzać w taką czy inną platformę, czy w tę, na której my teraz jesteśmy, czy pojawiły się jakieś inne. Na początku podchodziłem do tego z rezerwą, no naprawdę. Na zasadzie przewracania oczu. Okej. A potem nagle, zaledwie po kilku tygodniach okazało się, że to można, że to się da, że nawet są tam pewne atuty dotyczące właśnie komunikacji, bardzo dobrze służące niektórym aspektom moich szkoleń, że tego się można bardzo szybko nauczyć i się z tym oswoić i to polubić i tak dalej. To się stało czymś oczywistym. I teraz nagle po parunastu, powiedzmy, tygodniach wiele z nas porusza się w tych przestrzeniach, tych różnych platform komunikacyjnych, jak ryba w wodzie. W ogóle nie mamy z tym problemu. Doszło do tego, że ja zacząłem prowadzić audycję radiową w radiu, które nadaje z domu, w radiospacji, i wszyscy nadają z domu. Zainstalowano mi zdalnie system ten służący do nadawania audycji, Mix on się nazywa. Nauczono mnie tego systemu i ja po chwili zacząłem prowadzić audycję sam sobie, realizując, wypuszczając muzykę, wyciszając, stopując i tak dalej. No i można. Więc ja już też nie jestem młodzieniaszkiem, więc okazuje się, że można nawet nie będąc młodzieniaszkiem.
Czyli to pokazuje, że tak. Natomiast ja myślę, że oczywiście jak już ta pandemia przejdzie, będzie przechodzić w coraz większym stopniu, zresztą to już teraz widać, to częściowo ta komunikacja pozostanie, ten home office pozostanie tam, gdzie on jest naprawdę przydatny, czyli nie musimy się spotkać, możemy sobie nagrać naszą rozmowę online'owo. Nie musimy przemieszczać się z miasta do miasta, z kraju do kraju, żeby się spotkać, ale też będą sytuacje, w których stwierdzimy, że no nie, jednak trzeba się spotkać, bo potrzebujemy tych relacji, to są inne relacje, lepsze relacje, więcej z nich wynika. Potrzebujemy być ze sobą blisko, przywitać się, poczuć się wzajemnie i nawiązać takie prawdziwe międzyludzkie relacje i nawet, nie wiem, przebędziemy długą drogę, żeby to zrobić z miasta do miasta czy z kraju do kraju. No, czyli wrócimy w wielu sytuacjach do tego, co było wcześniej.